I słuchajcie, na nieszczęście Polaków w Polsce jest najdroższy prąd w Europie, tak? I miały powstawać te elektrownie atomowe, nie powstają. Ile CPK przynosiłoby biznesu i ile w podatkach dla polskiego budżetu. I uwaga, w samych podatkach to wychodziło im, że zaledwie parę lat to jest więcej niż to, co dostajemy z tej Unii Europejskiej. I albo jesteś podmiotem, albo jesteś przedmiotem, tak? Więc Polska czasami wyskakuje, żeby być już tym podmiotem, ale potem znowu ktoś dostaje w łapę i zostaje przedmiotem. Ale to nie wszystko, to jest, wiesz, CPK, porty i elektrownie atomowe, nie? Więc tak, jeżeli chodzi o nawet samo CPK, no to zobaczmy, co tutaj mamy. No miało być to skomunikowane, miał być transport, koleje, czyli cała ogromna infrastruktura to powstaje. Raz, że to jest inwestycja, która zarabia. Dwa, no to zostaje już z tobą na zawsze. To już powstaje i to już działa i to już będzie na wiele pokoleń. I nagle, jak jest tendencja wzrostowa, nagle przychodzi jakaś zmiana i porty nasze no, mają nagle spadki i nagle kontraktorzy przechodzą do niemieckich portów. No o co tutaj chodzi? Patrzmy na to, jak ta Unia Europejska działa. No, mamy transport, tak? Polski transport podbija Europę i co? I nagle wprowadzane są jakieś dodatkowe prawa. We Francji czy tam w Niemczech, żeby polskie firmy tutaj transportowe tak naprawdę uwalić, to tak? wyszło, tak? A Polacy produkowali masę mleka, polskie mleczarnie, no jedne z topowych i mamy sytuację, gdzie, uwaga, niemiecki tutaj hodowca krów, którym jest na Bawarii, jak ona chodzi po tych górkach, ona się bardziej spoci i tego mleka mniej daje, więc trzeba zrobić limity. No dlaczego limity? Czy ja robię tobie limity na Mercedesa i BMW? Ej, wiesz co, zrobiłeś za dużo. Ja bym chciał teraz produkować Polonezy, więc ty teraz możesz zrobić 100 aut i ja zrobię 100 aut. No, nie... Bo wszystko opiera się na energii, tak? Im jest tańsza energia, tym tak naprawdę każda usługa jest tańsza, tak? Twój transport, załóżmy, będzie tańszy, wyprodukowanie chleba będzie tańsze, tak? I to się o to rozbija. I słuchajcie, na nieszczęście Polaków w Polsce jest najdroższy prąd w Europie, tak? I miały powstawać te elektrownie atomowe, nie powstają. I no, tego życzę, ale to powinny powstawać już raz, dwa, trzy, a nie siedzieć tam w papierach, no bo każdego roku ci ludzie tracą pieniądze po prostu, tak? Ale słuchaj, ty się może wgłębiałeś w ten temat, bo dla mnie to jest coś niejasne. Ten CPK w Polsce, coś się interesowałeś? Tak, oczywiście, że tak. Byłem na, słuchajcie, takiej konferencji w Nowym Sączu. Ponoć Nowy Sącz to jest zagłębie polskich milionerów. No miałem tam okazję poznać tam właściciela na przykład Fakro, właściciela pana Wiśniowskiego. No i słuchajcie, no, jedna była taka bardzo ciekawa prelekcja, to był pan Florek, o ile dobrze pamiętam, jak się nazywa, gdzie przedstawiał, sami to policzyli, ile CPK przynosiłoby biznesu i ile w podatkach dla polskiego budżetu. I uwaga, w samych podatkach to wychodziło im, że zaledwie parę lat to jest więcej niż to, co dostajemy z tej Unii Europejskiej. Chociażby z relacji tutaj podatku na cargo, na towar, który jest rozhodowany, bo w prawie Unii Europejskiej, tam gdzie towar jest rozhodowany, tam to państwo czerpie z niego podatki. No ale kto wtedy zyskuje? No Niemcy zyskują, niemieckie cargo zyskuje, tak? No widać, słuchajcie, ewidentnie, nie żyjemy, słuchajcie, w bajkowym świecie. Tam, gdzie są duzi gracze, to tak rozgrywają, żeby biznes się układał im. I albo jesteś podmiotem, albo jesteś przedmiotem, tak? Więc Polska czasami wyskakuje, żeby być już tym podmiotem, ale potem znowu ktoś dostaje w łapę i zostaje przedmiotem. Tutaj może taka teoria spiskowa, ale ja jestem, słuchajcie, z Wielkiej Brytanii i kiedyś powiedziałem do tych polskich przedsiębiorców: słuchajcie, dlaczego jak politycy jak grają po prostu brudno, to musimy to po prostu zaakceptować, że politycy to są ludzie, którzy grają nieczysto, grają brudno. Nieważne jaka to jest partia. Dlaczego inne na przykład kraje przekupują naszych polityków, żeby wprowadzali różnego rodzaju ustawy, które są nieprzychylne dla nas? Dlaczego wy ich nie możecie po prostu zrobić sobie jakiś taki fundusz i na przykład jak to było kiedyś z panem Clintonem,
że lobbował różnego rodzaju interesy i potem na przykład był zapraszany jako mówca za $2 miliony, tak? Więc tak to się fajnie przykrywało, że jest świetnym mówcą, dostaje $2 miliony, więc mogliby zrobić taki po prostu fundusz, zrzucaliby się jednemu, drugiemu, trzeciemu politykowi, niech już mają od Polaka w łapę, niż niech mają od Niemca czy kogoś innego. Jak tak, to po prostu brudnie działa, ale niech przynajmniej robią to dla Polski, tak? To wiesz, co mi powiedzieli? Że Dawid, my byśmy tak chcieli, ale oni wolą od Włocha, oni wolą od Niemca, oni wolą mieć posadę w jakiejś włoskiej albo niemieckiej firmie, bo mówią, że to dla nich jest lepiej, bardziej prestiżowe i po prostu, nie wiem, polska złotówka im śmierdzi. To jest takie troszeczkę brutalne, może tutaj teoria spiskowa, nie musicie w to wszystko wierzyć. Ja to tylko mówię rzeczy, które gdzieś zasłyszałem i powtórzyłem, ale pamiętajcie, jak ktoś ma ogromną władzę, a widzi na przykład przedsiębiorcę, który, nie wiem, ma na przykład parę warsztatów samochodowych i on potrafi więcej zarabiać niż on w ciągu roku, a on jest tutaj człowiekiem, który steruje państwem, no to władza może po prostu korumpować, tak? Ale to nie wszystko, to jest, wiesz, CPK, porty i elektrownie atomowe, nie? Więc tak, jeżeli chodzi o nawet samo CPK, no to zobaczmy, co tutaj mamy. No miało być to skomunikowane, miał być transport, koleje, czyli cała ogromna infrastruktura to powstaje. Raz, że to jest inwestycja, która zarabia. Dwa, no to zostaje już z tobą na zawsze. To już powstaje i to już działa i to już będzie na wiele pokoleń. I to nie jest tylko to, że to są zarobki z cargo czy z przelotów, tak? Dzięki temu powstają setki, tysiące średnich i małych przedsiębiorstw, które mogą się rozwijać. Prosty przykład, pozdrawiam tutaj mojego znajomego, który robił gry planszowe Wiedźmina, eksportowane na cały świat. No to jest hit eksportowy. I uwaga, gdzie musiał towar, jak przyjeżdża do Polski, gdzie musi lądować? W Hamburgu. On mówi, że dla niego to jest ogromny koszt, że to musi lądować w Hamburgu, trzeba to przeładować, zapakować na tiry, wysłać do Polski. Jakby to było ładowane w Polsce, to raz, że podatek byłby odprowadzony w Polsce, dwa, no on nie miałby dodatkowych kosztów z tym związanych, więc on jako przedsiębiorca już też by mógł się lepiej rozwijać, bo więcej by mu zostało w kieszeni, tak? I te pieniądze mogłyby być reinwestowane, więc to jest ważna rzecz, że no, trzeba pomyśleć o tym, że przez daną jakąś sytuację, no nie zarobiliśmy, bo x rzeczy mogłyby powstać, tak? Więc trzeba mieć trochę taką wizję tutaj wizjonera i tak samo, słuchajcie, z portami, tak? No jest sytuacja, gdzie te porty rosną, trzeba je rozbudowywać, trzeba mieć tutaj większy ten przeładunek, tak? Żeby towary mogły być rozprowadzane w tej części Europy i nagle, jak jest tendencja wzrostowa, nagle przychodzi jakaś zmiana i porty nasze no, mają nagle spadki i nagle kontraktorzy przechodzą do niemieckich portów, no o co tutaj chodzi, tak? A jedno, co jest właśnie najważniejsze, to ta energia. No jak może być tak, że no przecież Polacy nie zarabiają tyle, co ludzie w Luksemburgu przykładowo, tak? Czy w Szwajcarii. To jak to jest możliwe, że mamy najdroższy prąd w Europie? Polak, kiedyś widziałem taką statystykę, nie wiem, czy ona się dalej utrzymuje, ale Francuz to, co płaci za prąd, a to, co płaci Polak, to wychodziło z tego, co policzyłem, 10%, tak? Możecie sprawdzić, czy dalej to jest, może to już jest nieaktualne, bo te ceny cały czas się zmieniają. Ja to kiedyś oglądałem jakiś czas temu. No ale ile zarabiają Francuzi, ile zarabiają Polacy, tak? Więc teraz wyobraź sobie, jak my mamy bardzo wykwalifikowaną, jeżeli chodzi o załogi, o klasę robotniczą i menadżerską. Polacy są mega wykwalifikowani, bardzo są cenieni na świecie, bardzo dobrze siebie poruszają się, jeżeli chodzi o angielski, więc każda firma może tutaj rozpocząć swoje działania, bo masa osób potrafi się w tym języku komunikować, no tak. Więc są idealne kadry zarządzające oraz pracownicze i teraz jakby do tego jeszcze doszła tania energia i komunikacja, a z zapałem, jaki mają Polacy, no to przecież Polska wtedy podbija tak naprawdę Europę. Komuś zależy, żeby nie puścić w Polski, wiesz, bo za bardzo rośnie w siłę i co wtedy? Niemcy, Francuzi będą... Tracą, oczywiście, że tak. Oczywiście tak, no wiesz... Patrzmy na to, jak ta Unia Europejska działa. No, mamy transport, tak? Polski transport podbija Europę i co? I nagle wprowadzane są jakieś dodatkowe prawa. We Francji czy tam w Niemczech, żeby polskie firmy tutaj transportowe tak naprawdę uwalić, to tak? wyszło, tak? A mamy na przykład firmy ze wschodu, no nie chcę tutaj krytykować, wiesz, kogoś, kto jedzie z Ukrainy, ale już na przykład oni jakichś obostrzeń nie mają, tak? Wjeżdżając przykładowo do Polski, więc dlaczego jest tak, że przykładowo jak Polacy produkowali masę mleka, polskie mleczarnie, no jedne z topowych i mamy sytuację, gdzie, uwaga, niemiecki
tutaj hodowca krów, którym jest na Bawarii, jak ona chodzi po tych górkach, ona się bardziej spoci i tego mleka mniej daje, więc trzeba zrobić limity. No dlaczego limity? Czy ja robię tobie limity na Mercedesa i BMW? Ej, wiesz co, zrobię za dużo. Ja bym chciał teraz produkować Polonezy, więc ty teraz możesz zrobić 100 aut i ja zrobię 100 aut. No czemu to nie działa w tą stronę? No, widać, że jest jakaś zależność. Ja czytałem, że ten system jest tak wymyślony jak piramida, że po prostu tym z dołu praktycznie jest niemożliwe. Tak jest system, że niemożliwe przegonić tych z góry. Czyli zachodnią Europę. Wiesz, i zobacz, to mleko przecież moglibyśmy produkować na potęgę, bo na przykład Chiny uwielbiają skupować mleko w proszku. Więc cała ta nadwyżka, jeżeli nie chcecie, żebyśmy zalali naszym polskim mlekiem wasze tutaj rynki, to cała ta nadwyżka mogłaby iść do Chin i te pieniądze by zostały w Europie. To też by Polak kupiłby tego Mercedesa i ten Niemiec też by miał te swoje marki. No dzisiaj jest to euro. Jeździł, z tego co wiem, Duda do Chin, coś próbował robić, jakie deale i go zastopowali od razu. No i to jest właśnie ta zależność, że albo jesteś przedmiotem, albo jesteś podmiotem. Widać, jakie kraje tutaj są podmiotami. Brytyjczycy nigdy przedmiotem nie chcieli być i w pewnym momencie za bardzo ich to dusiło, tak? No tutaj było takie hasło, bo to było hasło, wiesz, też dla ludzi. To trzeba też zrobić demokratycznie. Więc hasło było tutaj, wiesz, że imigracja, musimy bronić naszych granic. A tak naprawdę najbardziej Brytyjczykom chodziło o to, że Unia Europejska ze wszystkim ich tutaj zatrzymywała, ze wszystkim ich tutaj stopowała, tak? Jakim ten Brexit wyszedł, takim wyszedł. No, mieli taką nadzieję, że się dogadają z cłami. To jest na razie początek. To jest na razie początek, tak, ale idea była taka, że będą handlować z całym światem i ich Unia Europejska nie będzie ograniczać. No, na nieszczęście Brytyjczyków zaraz po Brexicie pojawiła się pandemia, więc tych dealów tutaj nie dograli, ale na pewno pierwsze lata no tutaj... Oni się nie śpieszą, znając tego Brytyjczycy, ale pierwsze lata jednak tutaj oberwali po tym Brexicie. No ale mają tą swoją niezależność już, żaden Schröder, Merkelowa czy inny Chirac nie będzie im teraz mówił, co mają robić. Tylko teraz muszą to odpowiednio wykorzystać, tak? Zaczęliśmy od CPK, a jeszcze elektrownie atomowe. Kto to wstrzymuje? Komu zależy na tym? Czy po prostu one są szkodliwe? Co o tym sądzisz? Wiesz co, tak naprawdę elektrownie atomowe, no z tego co wychodzi, słuchajcie, naukowo udowodnione, ja nie jestem, właśnie o to chodzi. Ja nie muszę robić badań, są od tego ludzie, którzy te badania robią. No to są tak naprawdę, to jest jedna z najczystszych energii, tak? Tam nie ma emisji CO2 i jest to bardzo tania energia, więc no, prosta odpowiedź. Co by to było? Masz już tak, masz klasę dobrze wyszkoloną, tak? Polacy dla porównania. Bo to trzeba sobie wyobrazić. Ja pracowałem w Anglii i mam to porównanie. Jak ja pracowałem w takiej firmie MTL i my robiliśmy na przykład nawet zamówienia dla Emiratów Arabskich, wozy bojowe, to uwaga, Polak w Polsce potrafił zrobić tyle, na przykład w takiej fabryce byłem na studiach koło Koszalina, gdzie mieli też maszyny CNC, frezarki, tokarki i tak dalej, to tam Polak był na tyle wykwalifikowany w Polsce, że potrafił zrobić tyle, co, uwaga, tutaj 3 osoby. A to się z tym zgodzę. 3 osoby tutaj były potrzebne do tego. To nie tylko w tym fachu. Nie, oczywiście, nie tylko w tym fachu, więc masz, zobacz, tu już jest ogromna przewaga. Masz bardzo wykwalifikowaną i inteligentną załogę, że nie musisz każdemu mówić, że słuchaj, to zrób tak, to zrób tak, to zrób tak. W Polsce są ludzie po prostu, co myślą, tak? No i mamy tą załogę. No i jeszcze tak, jest wykwalifikowana i jest tańsza, co już jest w ogóle niesamowite. Masz, wow, nie dość, że bardziej wykwalifikowana, mówi po angielsku, jest jeszcze tańsza i doszłaby jeszcze tania energia. To zobacz, co by to było. No to przecież byłaby taka konkurencja, żeby tutaj zmiatałaby tą Europę. Biznes często mówi się, że nie ma narodowości, tak? Więc jak na przykład niemiecki rząd nie da jakichś tam różnych dotacji dla tych firm, żeby one jednak zostały i się nie przynosiły, no to one uciekną do Polski, tak? I to jest właśnie ten problem, żeby trzeba zrobić tak, żeby mój sąsiad nie był aż tak konkurencyjny, bo te firmy mi uciekną, ja będę miał problem. Bo co z tymi pracownikami zrobię, tak? Gdzie będą te podatki? Więc ci, co są myślący, tak? Czyli na przykład rządy tych krajów, co są podmiotami, nie przedmiotami, no będą robić tak, żeby osłabiać ten kraj. Więc ja do Ciebie przyjadę i powiem, słuchaj Grzesiek, nie buduj tych elektrowni atomowych, ale za to dostaniesz posadę u nas. Więc ja mówię w naszej jednej spółce państwowej, więc ja mówię na przykład, no, nie patrząc daleko, słuchajcie, Schröder przecież no, podpisał na gaz z ruskimi i nagle po swojej kadencji został co? Został przedstawicielem tutaj Gazpromu, tak? No i zobaczcie, no taki przypadek, że podpisał pod kontrakty na gaz i wygasili elektrownie atomowe,
Zobacz, Jak to się zemściło? Jak to się zemściło na niej, tak? Wygasili elektrownie atomowe po to, żeby mieć gaz, który został w końcu odcięty, tak? No ale dlaczego? Bo tam też ktoś został przekupiony, nie działał w interesie nawet własnego kraju i tego teraz takie są efekty. Właśnie, a propos tych przekupstw, to jest właśnie ciężka sprawa, bo jeżeli, jak mówią, z historii rzeczy się lubią powtarzać, nie? I naszych magnatów przekupili i Polska została... A właśnie teraz zobacz, przekupują... No, nie chcę politycznie mówić, ale to się dzieje, nie? Żeby się historia... ja nie chcę wchodzić w politykę i w partię. Ja nie chcę wchodzić w politykę i w partię, bo po prostu pilnujcie wszystkich polityków, bo każdy polityk może się dać skorumpować, ale każdy może też być bohaterem stanu. No, mieliśmy tutaj na przykład takie osoby jak w Wielkiej Brytanii, na przykład Churchill, tak? Który bardzo chciał walczyć tak naprawdę za ten kraj. No wiesz, oddałby życie. Były tam sytuacje, że nawet jak coś zawalił, to powiedział, dobra, to ja idę na front, tak? Jeszcze przed II wojną światową. Więc takie widzisz, osoby bardzo oddane dla swojego kraju, mają jakąś wizję. Taką ciekawostkę ci powiem, to powinno się właśnie wzbudzać od małego w naszych dzieciach, że pamiętajcie, tutaj nasi rodzice, dziadkowie, my wszyscy walczyliśmy, budowaliśmy ten kraj, tak, jedni walczyli na wojnie, ale inni poza wojną budowali to ciężką swoją pracą i żeby budować ten właśnie taki duch tej naszej takiej przynależności do jakiegoś miejsca i słuchaj, jest jeden kraj na świecie, gdzie to jest dalej do dzisiaj robione, czyli jest utrzymywany ten patriotyzm, jest utrzymywane wartości rodzinne, nie zeszli z tej wizji. Jest jeden kraj rozwinięty, gdzie cały czas populacja rośnie. Czy wiesz, jaki to jest kraj? Zobaczymy. Stany. Nie. Jest to, uwaga, Izrael. To jest jedyny kraj na świecie z krajów rozwiniętych. Mamy na przykład Japonię, Koreę, Chiny ma nawet spadek populacji. Stany na przykład rośnie populacja bez imigracja. Tak. Jedyny kraj, Europa, te kraje, które rosną, tak jak Wielka Brytania, to jest też imigracja. Izrael jest jedynym krajem, gdzie ta populacja rośnie, bo ludzie czują przynależność do tej ziemi, czują ten patriotyzm, mają jakąś wizję na ten kraj, na siebie, na rodzinę i tam, słuchaj, ta populacja potrafi rosnąć, więc ja uważam, że ten świat, który mamy dzisiaj, tak skręcił mocno na lewo, że walczy się z wartościami rodzinnymi. Pamiętajmy, że wartości rodzinne zbudowały tę cywilizację. Ty byś dzisiaj nie siedział na tej sofie, nie miałbyś ciepłego domku i pralki, która ci wypierze i kuchenkę, która ci ugotuje, czy tam Thermomixa, gdyby nie wartości rodzinne, bo wartości rodzinne to jest to, co budowało przyszłych przedsiębiorców. Jak była rodzina oparta na ojcu, na matce, którzy ojciec przekazywał swoje pewne cechy, które muszą być od ojca, matka pokazywała swoje cechy i to przechodziło na dziecko, to dziecko potem budowało ten lepszy świat, tak? I można dużo narzekać, ale no nie wiem, czy ktokolwiek by się z nas chciał wrócić do średniowiecza, gdzie większość dzieci umierało, była śmiertelność ogromna, umierało z głodu, z chorób i z innych rzeczy, typu wypadki na polu. Większość społeczeństwa pracowało na polu i ludzie mówią, kiedyś było dobrze. Wróć sobie do czasów takich naprawdę nawet i wiktoriańskich, gdzie ludzie musieli się zachorowywać na śmierć, żeby po prostu przeżyć. W wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii były tak naprawdę, można powiedzieć, obozy pracy, gdzie ty przychodziłeś do wielkich jakichś takich przedsiębiorstw i byłeś dzielony, tak? Ty idziesz na lewo do jednego zakładu, żona idzie tam, dzieci idą tam, dzieci też pracowały, tak? I ludzie harowali, ale i tak dla nich to było lepsze niż przyjdzie zima, tak? I ich wycina, bo nie było co jeść, tak? I pomimo, że ciężko harowali, mieli bardzo trudno, to jak mieli do wyboru, kurde, wiesz co, w tamtym roku, no, chodziliśmy, nie wiem, mieliśmy szczaw, tak? Albo jakieś korzonki, nie było co jeść, głodowaliśmy. 2–3 moich dzieci umarła z głodu. Więc dzięki temu, że te wartości były przekazywane z pokolenia na pokolenie, w końcu ta Europa, no, była na tyle silna, że też nawet i podbiła ten świat i my musimy do tych wartości rodzinnych wracać. W tym momencie ja zaproszę do komentowania, jeżeli ktoś z widzów by chciał jakiś temat poruszyć w następnym odcinku, jeżeli Dawid się zgodzi, to byśmy zrobili, bo temat rzeka, nie jesteśmy w stanie w jednym dniu wszystkiego zrobić.